Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Bosch GLL 380CG. Zapraszam do oglądania. Bosch 380CG jest to pierwszy zielony trzypłaszczyznowy laser od Boscha. Jest to rozwinięcie konstrukcji, którą wielu z Was zna i kojarzy z polskich budów i nie tylko z polskich, czyli lasera 380p. Aktualnie, tak jak już wspominałem we wcześniejszych unboxingach, linia Boscha 380 dzieli się na trzy urządzenia. Jest 380, 380C, testowany i pokazywany na kanale w poprzednich odcinkach. A dzisiaj zajmiemy się wersją CG, czyli najwyższym modelem wyposażonym w zielone wiązki lasera. Samo wyposażenie zostało przeze mnie dosyć szczegółowo omówione w unboxingu, a dzisiaj zajmiemy się samą obsługą urządzenia, a w drugiej części testem na naszym stanowisku pomiarowym. Także zaczynajmy. Obsługa. Urządzenie włączamy poprzez przesunięcie trzypozycyjnego włącznika, tak jak miało to miejsce w poprzedniku, czyli w pierwszym położeniu włączamy wiązkę lasera w trybie zablokowanym, co pozwala nam na wykonywanie linii skośnych. Tak? Urządzenie informacyjnie mruga, ale jak najbardziej daje się przestawiać tak, aby wpasowywać się w skos, czyli przy suchych zabudowach, przy zabudowach poddaszy, tego typu realizacjach nie ma problemu z pracą. Blokada, jak widzicie, jest mechaniczna, czyli z off do on włączamy napięcie, nie odblokowujemy kompensatora. Dopiero trzecie przesunięcie zwalnia kompensator i pozwala nam na pracę w pionach i w poziomach. Urządzenie po około 15-20 sekundach od włączenia uzbroi alarm, który po przechyleniu poza zakres samopoziomowania wyda dźwięk, co za chwilę pokażemy. I teraz w skosach praca byłaby możliwa, acz bardzo uciążliwa. Dlatego producent wprowadził blokadę mechaniczną, czyli tutaj, jeśli wychodzimy poza zakres, no to jesteśmy informowani o tym przez dźwięk i uciążliwe mruganie. Czyli włączanie i przestawianie trybów odbywa się po lewej stronie urządzenia. U góry, zablokuję, żeby móc pokazać. U góry producent wyposażył urządzenie w panel sterujący w postaci 3 przycisków i 3 diod informacyjnych. Najważniejsza przycisk najczęściej używany to przycisk ze zmianą wiązek lasera i włączaniem ich w różnych trybach. Jeszcze raz zaprezentujemy, jaka jest kolejność już na odblokowanym. Czyli po włączeniu mamy poziom, możemy włączyć jeden pion, 2 piony lub wszystkie 3 linie jednocześnie. Kolejny przycisk to przycisk odbiornika. Bardzo często klienci mylą w poprzednich wersjach i też niektórzy sprzedawcy mylą tryb pracy z odbiornika z trybem jakiejś oszczędności baterii. Zdarza się, że w laserach faktycznie mniej prądu zużywane jest po włączeniu pracy z odbiornikiem, ale nie jest to zamysł producentów. On po prostu aktualnie laser, jeśli świeci światłem ciągłym, tak jak widać na mojej koszulce, świeci bez przerwy, no można powiedzieć jak żarówka. Po uruchomieniu pracy z odbiornikiem urządzenie zaczyna pulsować z daną częstotliwością i te mignięcia jest w stanie rozpoznać odbiornik. I to jest taki tryb. No, niektórzy mówią, że słabiej świeci, dlatego jest trybem oszczędzania energii. Nie jest to prawda. I coś dodatkowego, co w Boschu występuje, to funkcja Bluetooth. Na jej temat, tak jak mówiłem, w Boschu czerwonym powstanie osobny film, bo jest to funkcja, która rozbudowuje to urządzenie i stawia ponad konkurencją z racji dodatkowego wyposażenia. Jeszcze wróćmy na chwilę do panelu i diod. Po
przełączeniu przycisku w pierwszą pozycję zapala nam się funkcja blokady, żebyśmy poza tymi mrugnięciami mieli też informację, że laser jest zablokowany, kompensator jest zablokowany, więc pracujemy z płaszczyznami, które nie są wypoziomowane lub wypionowane. I jest jeszcze trzecia dioda właśnie funkcji powiązanej poniekąd z Bluetooth. Jest to taka czarna skrzynka, którą Bosch wmontował w swój laser, bo poza akumulatorem tym zasilającym jest tutaj takie gniazdo, w którym znajduje się bateria zegarkowa CR2032. Po wyciągnięciu zawleczki podtrzymywane jest cały czas napięcie i laser ma w sobie możliwość zapamiętywania zdarzeń, jakie się dzieją z urządzeniem. Czyli jeśli ktoś nam wywróci urządzenie, spadnie, uderzy lub zostanie przegrzane, wszystko to jest rejestrowane w czarnej skrzynce i przez połączenie z Bluetooth w aplikacji możemy sprawdzić wszelkie te dane. Jeśli coś takiego nastąpi, coś co laser odnotuje i zapamięta jako zdarzenie takie wymagające uwagi użytkownika, zapali nam się tutaj czerwona dioda. Na przykład laser ma jakby kontrolę wskazań i jeśli wykryje, że coś jest nie tak, poinformuje diodą użytkownik, łączy się z urządzeniem i jest w stanie sprawdzić, co się stało, kiedy się stało. Także pewność pracy jak gdyby z tym urządzeniem jest dużo większa niż z urządzeniami nieposiadającymi tego trybu. No i to jest też jedna ze składowych ceny, bo jest to aktualnie chyba najdroższy laser trzypłaszczyznowy na rynku. No przynajmniej z tych takich głównych. Także to takie podstawy z obsługi. Tak jak mówię, zaproszę Was, jak uda się zorganizować drugą kamerę i telefon z Bluetooth, który w jasny i prosty sposób pomoże nam nagrać te funkcje. Zrobimy o tym osobny odcinek, bo to też jest sporo informacji, które jakby rozciągnęłyby ten odcinek bardzo mocno. Myślę, że to tyle na temat samego urządzenia, jego obsługi. Wyposażenie. Najważniejsza jego część to jest ten uchwyt. O tym uchwycie już powiedziałem w dwóch unboxingach w czerwonym filmie, ale pokrótce. Uchwyt wyposażony w blokadę z jednej strony, z drugiej strony w pokrętło mikroruchu, czyli jeśli chcemy sobie dokładnie wpasować się w jakąś wysokość, to bez problemu robimy to pokrętłem regulacyjnym, po czym blokujemy urządzenie, wtedy ta płaszczyzna nam zostanie na tej wysokości, na jakiej sobie ją ustawiliśmy i na pewno nam sam pod ciężarem nie zjedzie. Uchwyt wyposażony w magnesy silne, frez lekki pozwalający na montaż na owalnych konstrukcjach, czyli na jakichś rurach. Bardzo często wykonawcy instalują to na podporach do płyt karton gipsowych, żeby robić sufity podwieszane, także zastosowań jest sporo. Jeśli mocujemy do konstrukcji stalowej, do profili, są też dwa gumowe elementy, które zapobiegają zjeżdżaniu tego urządzenia. Uchwyt do montażu kołkiem rozporowym, wkrętem czy jakimś gwoździem. Dodatkowo dwa gniazda do mocowania na statywach, tyczkach rozporowych, tak żebyście mogli zastosować ten uchwyt praktycznie z każdym akcesorium do sprzętu pomiarowego. To jest najważniejsza część poza laserem. Adapter do suchej zabudowy, który służy do montażu przy profilach. Tak naprawdę sufity podwieszane, zabudowy poddaszy to jest główne przeznaczenie tego adaptera. I oczywiście adapter łączy się z uchwytem, tak? Czyli da się je złączyć w jedno i wtedy regulować tak naprawdę sobie wysokość lasera. Tarczka celownicza, no to już wielokrotnie omawiałem w filmach tarczkę celowniczą. Tutaj Bosch oczywiście dokłada zieloną. Pamiętajcie, zielone tarczki do zielonych wiązek lasera, okulary podobnie i czerwone do czerwonych. Nie widać lepiej, jeśli zrobimy odwrotnie. Też niektórzy mają takie przekonanie, nie wiem skąd ono się wzięło. Tarczka, dwa magnesy, czyli do konstrukcji jak najbardziej złapiemy. Połowa tarczy podklejona folią odblaskową. Zaraz tu postaram się jeszcze, żeby pokazać. Folia odblaskowa pozwala uwidocznić wiązkę lasera. A z drugiej strony mamy przeźroczystą część, no bo jak odsuwamy się od lasera, to jesteśmy w stanie znaleźć sobie środek,
patrząc z tej strony. Dlatego to jest bardzo, bardzo fajna tarczka. Dodatkowo ma ona też nóżkę, czyli jak jakieś prace podłogowe robimy, czy sprawdzamy poziomy posadzki, możemy sobie w ten sposób taką kontrolę przeprowadzić. No w zestawie pokrowiec, który ma uchwyt do paska, to też w unboxingu pokazywałem. Można sobie wtedy sam laser w pokrowcu gdzieś przypiąć, nie trzeba targać całej walizki. No i ładowarka do akumulatora systemowego, tego 12V, jak najbardziej w zestawie jest. I to taki pokrótce jest zestaw. Myślę, że to tyle. To bym zapomniał, dane techniczne. Dane techniczne, czyli nasza tabela, która jest ujednolicona ze wszystkimi innymi. Bosch GLL 380CG, kolor wiązki, w tym przypadku zielony. Zasilanie akumulatorem litowo-jonowym, o którym wspomniałem, ale istnieje opcja zakupu adaptera i przerobienia zasilania za pomocą adaptera na 4 baterie typu AA LR6. Czas pracy. Bosch podaje ogólny czas pracy, maksymalnie 6 godzin na akumulatorze litowo-jonowym. Zasięg według producenta to jest 30 metrów bez odbiornika i 120 metrów przy pracy z odbiornikiem. Dokładność urządzenia to jest 2 mm plus minus 2 mm na 10 metrów. Zakres samopoziomowania to są 4 stopnie. Mocowanie w obudowie, bo w danych technicznych wyciągam tylko to, co ma laser w obudowie, żebyśmy mieli taką jedność. To Bosch CG 1/4 cala i 5/8 cala. Odporność na kurz i wodę to jest IP54. Wymiary 162 na 84 na 148 mm. Waga 0,9 kg z akumulatorem. Gwarancja. Po zakupie dostajemy rok gwarancji z możliwością przedłużenia do 2 lat. No i cena. Cena to jest taka szacunkowa, średnia cena rynkowa na dzień nagrywania to jest około 3199 zł brutto. Tak jak wspomniałem, jeden z najdroższych urządzeń w tym momencie. No i cóż, zapraszam do drugiej części już na stacji pomiarowej. Sprawdzimy, jak wypada Bosch, jeśli chodzi o grubość wiązki, wagę i te wszystkie parametry, które sprawdzamy w filmach. Druga część testu lasera GLL 380CG na stanowisku pomiarowym. Metody pomiarowe omówione w filmie, do którego link zostawiam poniżej. Także zaczynamy. Pierwsze co, zważmy go i zobaczmy, czy ma taką samą wagę, jak deklaruje producent. No i jest 0,8, prawie 9 kg, czyli cięższy od swojego czerwonego odpowiednika. Trochę zaskoczenie. Dobra, sprawdźmy zakres poziomowania. Tu nam zostało wypoziomowane po poprzednim nagraniu, więc włączamy urządzenie i mamy 0. Producent deklaruje 4 stopnie, więc sprawdźmy. 1 stopień urządzenie się poziomuje, 2, 3, no i obiecane przez producenta 4 jak najbardziej możliwe i identycznie jak jego czerwony odpowiednik przy 5 stopniach przechyłu kompensator wychodzi z zakresu i włącza się alarm poziomowania. Dobrze, czyli ta część jest za nami. Postawmy go na uchwycie, który tutaj zamontowaliśmy wcześniej. Wycelujemy wiązki lasera na naszą tablicę pomiarową i z odległości 7 metrów 33,5 cm sprawdzimy, jaka jest grubość wiązki oraz jaka jest jasność tej wiązki zielonej w przypadku zielonego lasera. Pamiętajmy, że laser ma 3 tryby świecenia i sprawdzimy wszystkie 3, żeby było porównanie. Drukujemy naklejeczkę na naszą tablicę wyników i zapraszam na drugą stronę na pomiar grubości wiązki do naszej tablicy.
Mamy laser skierowany i to okienko będzie Boscha GLL 380 CG. Dobra, odrysowujemy. No, gołym okiem widać, że linie lasera zielonego są bardziej precyzyjne niż linie czerwonego, także jest to dla mnie też ciekawa informacja. No, myślałem, że obydwa lasery mają podobne grubości. Teraz się w to wczuję maksymalnie, żeby nie było przekłamań. O, tutaj sobie narysuję jedną, drugą. I na 7 metrach są niecałe 2 mm linii pionowej. Linia pozioma niestety przez to, jaką mamy konstrukcję budynku, jest niestabilna, ale tutaj się zaczyna. Też jest taka grubość, czyli niecałe 2 mm, mimo tego, że pływa, no to jest nie do przeskoczenia w tym budynku pływanie, bo po prostu budynek od przejeżdżających po głównej obok ulicy samochodów się trzęsie. No cóż, taki wynik. W Boschu czerwonym obok mieliśmy grubsze linie niż w Boschu zielonym. No takie są cechy produktów, które testujemy. Jak wiecie, nie ma tu żadnego lokowania. Takie kupiliśmy, takie są wyniki. Podobnie jak w czerwonym nie mamy detektora laserowego do Boscha. Mamy przygotowany luksomierz. Wyłączamy lampę i robimy pomiar. Pierwszy będzie tryb standardowy, czyli tak jak przy włączeniu urządzenia bez połączenia z aplikacją. Dobra, proszę Łukasz o wyłączenie. I tak, wiązka, a jeszcze włączymy ten tryb maksymalny i szukamy. Wiązka pozioma 7-8 luksów. Dobra, mamy 8 w wiązce poziomej. Zresetuję i w pionowej opcja maksymalna. Tutaj u góry, zaraz pokażę wynik. 7. Dobra, mamy 7 maksymalnego i teraz zerujemy i zobaczymy na połączeniu. O, nie włączyłem tego maksa, jeszcze raz. 19. No przed chwilą udało się 20, teraz 19, także na połączeniu w trybie standardowym było 19 luksów. Proszę o przełączenie, Łukasz, w tryb minimalny. Dobra, mierzymy poziom. Maksymalna jasność dla poziomu. 2, 3 luksy. I zresetuję wynik. I teraz damy pionową. No i też opcja maksymalnego wyszukiwania. Też 3 luksy, czyli tutaj jasność jest taka sama. I sprawdźmy połączenie obydwu linii. Włączam maksymalne szukanie. 6, 8, 9, 10, 11 luksów, czyli maksymalny pomiar na przecięciu obydwu linii to 11 luksów. No i trzeci pomiar w trybie na maksa. I mierzymy poziom. Poziom w trybie na maksa 12, już większej wartości nie zanotowaliśmy. Zerujemy. Jeszcze raz max. O, teraz zerujemy, bo nam wskoczył poziom i pion. Sprawdźmy. No i tutaj jest nieco inaczej. Jeszcze obrócę luksomierz. No i pion jest 10, czyli jest rozbieżność. Tutaj macie wynik 10. Zerujemy. I zobaczmy, jak to wygląda na przecięciu. 24, 27, 28.
i 28 to maksymalna wartość na przecięciu obydwu osi. Także zapraszam Was do podsumowania. No i pora na podsumowanie testu Boscha GLL 380CG. Podobnie jak w przypadku jego czerwonego odpowiednika, na największy plus według mnie zasługuje rozwinięcie technologiczne lasera, w którym dodane zostały wszelkie dodatkowe funkcjonalności w postaci sterowania zdalnego poprzez Bluetooth, oraz drugim aspektem tego sterowania, tego rozwinięcia jest pamięć, którą Bosch wbudował w urządzenie, czyli to, co tutaj podtrzymywane jest napięcie, pokazywałem wcześniej, jest osobna bateria. Mamy tą czarną skrzynkę, unikamy sytuacji, w których urządzenie się przegrzało, my o tym nie wiemy, unikamy sytuacji, w której urządzenie upadło, my o tym nie wiemy. No i on też wykonuje jakiś tam autotest, który w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje nas tu diodą, także to w moim prywatnym odczuciu największa zaleta. Drugą dużą zaletą Boscha jest sterowanie jasnością, a w przypadku Boscha 380CG są to także bardzo cienkie linie. Myślę, że tutaj z Geofenelem Geo 6X będzie ciekawe porównanie. Ja jeszcze tego lasera Geo 6X Green nie testowałem na naszym stanowisku, ale organoleptycznie podczas sprzedaży, pokazów, prezentacji miałem już z nim dużo razy do czynienia, więc tu pokuszę się na pewno o porównanie tego modelu z Geofenelem. I tak, podczas naszego testu wyszło, że linie lasera mają grubość 1,8 mm. Są to bardzo cienkie linie. Jasność urządzenia też nie pozostawia tutaj złudzeń, że mamy do czynienia ze ścisłą czołówką w tym momencie produktów 3x360 liniowych. Widzieliście już wszystkie dane, ja tylko je szybko przytoczę, czyli w standardowym trybie 8 luksów linia pozioma, 7 luksów linia pionowa, przecięcie linii 20 luksów, w trybie minimalnym 3 luksy jasności linii poziomej, 3 luksy pionowej, czyli w minimalnym trybie świeci mocniej od laserów czerwonych z niższej półki, dużo niższej półki. No w maksymalnym ustawieniu było to 12 luksów w poziomie i 10 w pionie. Razem 28 na przecięciu udało się uzyskać. No co stawia wysoko ten laser, jeśli chodzi o jasność, ale niżej niż jego czerwonego odpowiednika. Także tu mamy cieńsze linie, ale jeśli mierzymy luksomierzem, świecą one nieco słabiej, co nie zawsze przekłada się też na rzeczywistość. Kolejny plus Boscha to, tak jak już w czerwonym mówiłem, samo to body, opakowanie jest bardzo ładnie, estetycznie wykonane. Tutaj jest wszystko w jak największym porządku. Przy tym testowanym zestawie też na plus wyposażenie. No, tak jak poprzednio mówiłem, uchwyt BM1, adapter, tarczka z nóżką, ładowarka systemowe akumulatory. Jeśli ktoś tam w Boschu się lubuje, to też na pewno jest na plus. No i podobnie jak w czerwonym urządzeniu, test wykazuje, że jest to super sprzęt, a największe minusy kryją się tam, gdzie ich nie jest tak łatwo ich dostrzec, czyli z doświadczenia naszego kontaktu z Wami, z klientami, z ludźmi, którzy takimi urządzeniami pracują i którzy miewają z nimi kłopoty. Na najwyższym miejscu, jeśli chodzi o minus, stawiam to, jak on jest przyjazny serwisowo, bo urządzenie nie jest wcale takie przyjazne serwisowo. Urządzenie nie prowadzone jest sprzedaż części zamiennych. Części zamienne, jeśli są, no to są takie w postaci na przykład kopułek, ale przy upadkach, przy jakichś zdarzeniach przeważnie dzieje się coś w środku, coś w okolicach kompensatora. Tam w środku nie ma żadnego na schemacie, żadnego możliwości zakupu. Można kupić cały kompensator, którego cena przeważnie przewyższa wartość urządzeń, które są do nabycia w sklepach internetowych. No i to jest największy minus. No drugim dużym minusem z racji tego, że nie ma w życiu nic za darmo i coś za coś, czyli te wszystkie plusy, które wymieniłem,
Stawiają go jako technologicznie najbardziej zaawansowane urządzenie, ale zarazem jest to najdroższy laser praktycznie jaki testowałem, jaki widziałem, bo no, cena rynkowa tego prezentowanego modelu to jest blisko 3200 zł w takim wyposażeniu. I też musicie pamiętać przy porównywaniu urządzeń, że niezbyt trafne jest porównywanie urządzeń o połowę tańszych z urządzeniem 2 razy droższym i staranie się, nie wiem, czy temu urządzeniu powiedzieć, no, że jest lepszy. No, musi być lepsze, skoro kosztuje więcej, albo tamtemu, że jest słabe, bo ma słabe parametry, a boż to ma dobre. No to tak nie do końca w życiu działa, tak jak w innych dziedzinach. Ciężko porównywać jest produkt z wysokiej półki z niską półką i spodziewać się, że tam nie ma żadnych różnic. Te różnice są. I na sam koniec testu ocenę pozostawiam Wam. To, co mogłem dla Was sprawdzić, to, co mogłem zmierzyć, wymyślone przeze mnie sposoby, to zrobiłem. Wyniki mogliście zobaczyć w postaci tego filmu. Ja chciałem Wam serdecznie podziękować za jego oglądanie, zachęcić do zadawania pytań, do wejścia na naszą stronę www.laser.tools, aby zapoznać się właśnie z tymi wynikami w formie pisemnej. Tam będziemy po zakończeniu serii testów laserów 3x360 zrobimy takie zestawienie i na pewno znajdziecie tam także Boscha. Także raz jeszcze dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, zadawania pytań w komentarzach. Do zobaczenia, cześć!